trzeci filar. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Witajcie kochani, dzisiaj zajmiemy się takim tematem no, dość trudnym i delikatnym, mianowicie jak to jest, że takie przyszło pytanie, jak to jest, że niektórzy kapłani z jednego grzechu rozgrzeszają, a drudzy nie? Z tego samego grzechu. Jeden rozgrzeszy, a drugi nie rozgrzeszy. Czy nie powinno być jakieś wspólne stanowisko, czy ktoś podchodzi bardziej radykalnie, a drugi przymyka oko? No, myślę, że tak. No, po pierwsze to trzeba pamiętać, że stanowisko Kościoła wobec rozmaitych grzechów no, jest jednoznaczne. Tak? Jest jednoznaczne. Klasyfikacja grzechu no, opiera się również na doświadczeniu tego, kto ten grzech popełnia. Tak? Okoliczności też są oczywiście ważne. No, niemniej jednak przy grzechach ciężkich, ewidentnie popełnionych, no, nie może być w ten sposób, tak, że jeden kapłan rozgrzesza, a drugi nie. No i teraz właściwie są jakby... Znaczy, ja bym w ogóle od tego, kiedy nie będzie rozgrzeszenia, bo myślę, że to jest ważne. Czyli kiedy kapłan nie udzieli, czy nie może nawet udzielić rozgrzeszenia, albo nawet gdyby udzielił, to będzie ono, nie będzie skutkowało, prawda? Wtedy, kiedy penitent, czyli osoba spowiadająca się jest gotowa, jest dyspozycyjna to rozgrzeszenie przyjąć. Nie, wtedy będzie ważne. Wtedy będzie ważne. No. Więc jeżeli ktoś przychodzi ze świadomością grzechu ciężkiego, śmiertelnego, ten grzech wyznaje szczerze i nazywa wszystko po imieniu i kiedy kapłan go wzywa do poprawy, do zmiany, do nawrócenia, on mówi, że nie zmieni swojego życia, wtedy nie otrzyma rozgrzeszenia, bo trwa w grzechu ciężkim. No i teraz właściwie według mnie są warianty dwa. Pierwszy wariant, i on dla mnie jest najbardziej prawdopodobny, to jest taki, że zostaje jakby cały problem różnie nakreślony różnym kapłanom. Czyli jest jakby, powiedzmy, jest dwóch kapłanów i penitent, który u jednej osoby nie dostał rozgrzeszenia, u drugiej na przykład część czegoś nie powie, albo powie tak, że kapłan tego nie zrozumie, albo nie sklasyfikuje tego tak jak ten pierwszy, tak? Bo coś zostało zatajone, zmienione. Właśnie, czasami zdarza się tak, że jakiś roztropny kapłan zada dodatkowe pytanie, bo ktoś na przykład, zmyślam teraz tutaj, powiedział, że no, zgrzeszył z dziewczyną, a kapłan dopyta i zada pytanie, a mieszkacie razem? No tak, no i co, żyjecie razem jak no tak, no to trzeba zerwać z tym. No nie, ale ja już tak żyję i poprzednio dostałam rozgrzeszenie, prawda? A być może w ogóle nikt tego tam nie był temat poruszony. Także tutaj, no niestety nasze doświadczenie tutaj duszpasterskie w tej sprawie pokazuje, że czasami są te wyznania grzechów różne i bywa, że niektórzy nawet specjalnie zatajają jakieś okoliczności, aby to rozgrzeszenie dostać. Co też sprawia, że spowiedź jest nieważna. No zresztą też. Tutaj, znaczy kłamstwo na spowiedzi, słuchajcie, w materii grzechów ciężkich to w ogóle jest jakieś no nie wiem, no jakieś nieporozumienie, bo tutaj już zakładamy, że ktoś nie kłamie. Nie? No, jak ktoś kłamie, no to ewidentnie sam czyni tę spowiedź nieważną. Także to byłby jeden przypadek, gdzie powiedzmy no penitent manipuluje trochę wyznaniem, no jeden rozgrzesza, drugi nie rozgrzesza. Drugi przypadek byłby taki, że wina leżałaby po stronie kapłanów, tak? To znaczy, że ktoś podchodzi bardziej rygorystycznie do pewnych kwestii związanych z moralnością, a ktoś mniej rygorystycznie. No i jeżeli tak by sytuacja się miała, że jest grzech ciężki, jeden rozgrzesza, drugi nie rozgrzesza, no to źle. Tak? Bo nauka Kościoła powinna być jednoznaczna dla wszystkich i nie wolno wprowadzać penitentów w błąd, to znaczy nie wolno wprowadzać niejasności co do kryterium zeznania nauki Kościoła. No i teraz któryś z nich się myli, tak? Który z nich się myli, no i to jest już kwestia pewnie zgłoszenia nawet może do kurii, czegoś takiego, że, czy do przełożonych tego kapłana, wyjaśnić, tak? Jak to jest, że ten mnie rozgrzeszył, a tamten nie chciał rozgrzeszyć. No i dobrze byłoby samemu też zainteresować się, doczytać, który z nich miał rację, żebyście wy wiedzieli, bo zakładam, że powiedzmy szczere wyznanie, każdy was mówi dokładnie tak jak jest, niczego nie pomija, niczego nie zataja. I mówi, że żałuje, że chce się poprawić i robi wszystko, żeby się poprawić. A ktoś nie rozgrzeszy. To jest faktycznie zagadka. Pytanie dlaczego? Nie powinno tak być. No powiedzmy sobie też otwarcie, jest to jakiś nikły procent, nie promil w ogóle. Ja myślę, że bardziej problem polega na tym, większy problem jest w tym, że jednak niektórzy spowiednicy może tak podchodzą lekko do niektórych spraw i raz, drugi, trzeci ta osoba otrzymała rozgrzeszenie i potem nagle trafiła do kapłana, który z problemem się zajął i okazało się, że halo, tu jest coś głębszego, prawda? I że trzeba coś z tym życiem swoim zmienić. No.
No i dzięki Bogu, że są także tacy kapłani, którzy faktycznie jakąś sprawę wnikliwie badają, bo jest to szansa na poprawę. A czasami przyklaskiwanie, przygłaskanie jakiegoś grzechu, żeby się nie wykłócać może nawet z kimś w konfesjonale. Albo dla świętego spokoju już. To jest także dla penitenta, bo on jednak będzie utwierdzony, że dany grzech można tak popełnić. Także nie bójcie się czasami, jak powiem, pójść do spowiedzi, wiedząc, że jakiś kapłan podchodzi bardzo rzeczowo i dogłębnie do sprawy, bo to jest także dla waszego dobra. Po to, aby stanąć w prawdzie, zobaczyć jak to moje życie naprawdę wygląda, i żeby podjąć ten trud nawrócenia. Od tego jest spowiedź, tak? Spowiedź zakłada pewną przemianę. Jak nie chcesz się zmieniać, to idziesz do spowiedzi, pytanie po co? To tyle na dzisiaj. Pokój i dobro. Pokój i dobro.